Siemanko, jesteśmy dzisiaj w Escher Studios. Razem ze mną jest Dominik, założyciel. Siemanko. Jest też z nami Martin, czyli człowiek w kształcie marketingu. Siema! Jestem ja, Adrian. Cześć. W dzisiejszym filmie chcieliśmy porozmawiać o monitorach. Oh my god! Zacznijmy może od tego, co mieliśmy na starcie i do czego Ale że dążymy. na starcie 13 lat temu, czy jak już to było studio? Słuchaj, taśmę mamy długą, nie skończy nam się. Nie, no to wstyd jest mówić o tym, co było na samym początku, bo na samym początku był chaos. W każdym razie, jak już jesteśmy na samym początku i jak wiemy, że był chaos, to miałem takie tragiczne monitory, tragiczne. Alesis i1 Active MK2. Ale no cóż, bije się w pierś, ale trochę nie, bo miałem wtedy 17 lat, więc no portfel też miałem taki dedykowany dla 17-latka. Jakby plany były duże, możliwości były żadne. Nie mówmy o tych monitorach, bo to nawet monitorem nie powinno się nazywać. No, od tamtego czasu sporo monitorów przerobiłem, zanim trafiłem na poprzedników tego, co mamy teraz. Czyli Clark Acoustic Jade One MK2 z 86 roku. Bardzo fajne monitory. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mają bardzo dużo wspólnego ze starymi ATC. Bardzo szerokie, jeżeli chodzi o panoramę. Czytelne, klarowne, z dużą ilością dołu, ale nie przebasowione. Były bardzo wyrównane, gdzie ten dół był czytelny, był duży, potężny, ale przyjemny w miksowaniu. No ale no niestety czasy się zmieniają, lata płyną, tory były złe, podwozie było złe. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Więc no, co się wydarzyło? No, tu się upaliło coś, tu się upaliło coś. Części zamiennych nie ma, więc trzeba było znaleźć godnego następcę. No i tak szukaliśmy, aż trafiliśmy na Adam Audio S3V, gdzie pragnę zaznaczyć, jest dla mnie to duże zaskoczenie, że te monitory tutaj się znalazły, Tak. bo nie jestem fanem, nie byłem fanem tej firmy. Odkąd znam Dominika, zawsze psioczył na Adamy. Aż do czasu. Tak, teraz czapki z głów. Okej, więc może umówmy, jakie monitory testowaliśmy wcześniej. Były fokale, Solo 6 oraz Shape Twiny. O Solo 6 tak no dużo dobrego nie mogę powiedzieć, dużo złego też. Monitory nijakie. Na pewno nie są to monitory dedykowane do studia nagraniowego, raczej do home recordingu i tam sprawdziłyby się bardzo dobrze. Potem były Shape Twiny. O dziwo fajny monitor. Tańszy dwukrotnie od Solo 6. Przyjemny środek. Góra no też nie. Tamta góra była strasznie kująca tak. w uszy, nieprzyjemnie się na tym pracowało. Bardzo, bardzo szybko męczyły się uszy przede wszystkim. I bardzo dużym problemem w nich było to, że dołu miały dużo, ale ten dół nie był czytelny, nie był punktowy, on nie był zwarty. Planowaliśmy jeszcze odsłuchy Trio 6, Trio 11, natomiast nadal było to z takim, no, ta góra będzie wkurzała prawdopodobnie. No i pojawiły się na horyzoncie Adamy S3V, do których podszedłem bardzo sceptycznie. Może ty powiesz dlaczego, bo tobie wyżalałem się na ten temat już ojejku. Generalnie nie lubię się Adamów. Myślę, że nie mamy coś na tym rozwijać. No nie. Ale było tak, że jak dostaliśmy te Adamy, wtedy Dominik zadzwonił do swojej narzeczonej i powiedział, żeby dzisiaj nie zamiatała, że Adamy pozamiatały. Trochę tak było. Pasmo, klarowność, czytelność. Co by tu jeszcze? To jakie możliwości kreowania brzmienia na nich są.
Szerokość w panoramie jest troszkę mniejsza, troszkę węziej jest niż w Clarkach, jednak nie przeszkadza to w żadnym stopniu. Tak, ja mam troszkę inne uczucia. W Adamach wydaje mi się bardzo szeroka ta baza stereofoniczna. Ona jest bardzo szeroka, ale w Clarkach było jeszcze szerzej. W Clarkach było aż nienaturalnie szeroko. Ja lubię taką wielką przestrzeń, ale mówię, to w żaden sposób nie przeszkadza w Adamach, że ta przestrzeń jest troszkę mniejsza, bo ona nadal jest olbrzymia. Nadal masz wrażenie, że ten dźwięk otula cię jak kołderka z każdej strony. Bas jest wszechobecny, ale nie jest przedudniony. To wszystko jest bardzo wypłaszczone, jest przyjemne, prawdziwe, transparentne. Monitory nie narzucają swojego charakteru. W zależności od tego, jaką muzykę miksujesz bądź nagrywasz, one przekazują charakter tej muzyki. Nie dodają swoich 3 groszy, co jest bardzo istotne. I góra nie jest kłująca, jest jasna, jest czytelna, sterylna, ale nie jest kłująca, nie męczy, co jest bardzo istotne, szczególnie przy muzyce, której robimy dużo. A jednak gitary elektryczne lubią porzęzić troszkę, nie? Więc no, ja jestem zachwycony tymi monitorami. Tak, też fajne jest to, że nie potrzeba do nich suba dodatkowego. Mają na tyle fajny bas. Tutaj membrana 9-calowa jest w zupełności wystarczająca, jeżeli chodzi o to, ile dołu przekazuje i jak ten dół przekazuje, bo przekazuje go w sposób bardzo wyrównany. Nie masz wrażenia, że gdzieś jest dołek, gdzieś jest podbicie. Jest to naprawdę przyzwoity, to jest mało powiedziane, to jest naprawdę bardzo dobry monitor. Bardzo fajnie pracuje się z wokalami na tym, świetnie pracuje się z gitarami elektrycznymi, zresztą to, co ostatnio miksowaliśmy i nagrywaliśmy, no to prosty przykład, tak naprawdę stawialiśmy piec i dźwięk, jakby to, co chcieliśmy, było od razu. Nie musieliśmy męczyć się w miksie później z osadzeniem tych gitar, bo my je ustawiliśmy już na starcie podczas nagrań, w taki sposób, w jaki chcieliśmy je mieć w miksie. Więc naprawdę bardzo wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, jaki produkt wypuściła firma Adam Audio. Jest to S-klasa wśród monitorów. No, Niemcy to potrafią. Oj, potrafią. To może pogadajmy o minusach tych monitorów. Waga. Waga. 25 kg żywej masy. Trzeba mieć troszkę krzepy, żeby to podnieść na odpowiednią wysokość, szczególnie jeżeli ma się konsoletę wielkości krówki, a nawet 2 i nie ma jak z nimi wejść za nią i trzeba te monitory podawać stojąc na palcach przez konsoletę drugiej osobie. No, nie jest to łatwe, ani wygodne, ani przyjemne, ale na szczęście jesteś ode mnie mniejszy, chudszy, no zawsze musi być ten gruby i brzydki, ten chudy i też brzydki. Emotional damage. I jesteś w stanie wczołgać się pod tą deskę, jak wunsz, i przejąć ode mnie paczkę, jak trzeba ją zamontować. Co jest w ogóle fajne, bo gdybym ja tam wlazł, to byście musieli mi tylko jedzenie donosić. Zabrali gitary. Już Tyle nas widziałeś. No nie, mój Gibson. Fajne są. Fajne są. Jeszcze fajne mają sterowanie z poziomu komputera. Tak, ale mogliby trochę je poprawić jednak. S-Control, bardzo fajna aplikacja. W ogóle zacznijmy od tego, że z tyłu w monitorach mamy Rotate and Push potencjometr, encoder, przepraszam, oraz wyświetlaczyk, na którym możemy zmieniać ustawienia w monitorach. Mamy 4 presety użytkownika plus ustawienie Pure i UNR. Pure czysto liniowo, jak najbardziej płasko. UNR ustawienie bardziej do przyjemnego słuchania muzyki. 4 presety użytkownika, które możemy sobie dowolnie tworzyć za pomocą 8-pasmowego equalizera, z czego 6 pasm wewnętrznych jest w pełni parametryczna. Natomiast pasma skrajne są to filtry półkowe. Jednakowoż daje to bardzo duże możliwości do dopasowania dźwięku do pomieszczenia, dźwięku wychodzącego z monitorów do pomieszczenia. Każde pomieszczenie ma swoje mody, swoje plusy, minusy. Warto móc dostroić te monitory, żeby dźwięk był jak najbardziej zadowalający. Tutaj nie trzeba było dużo robić. A naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak to zostało zaprojektowane. Jednak sama aplikacja S-Control
moim zdaniem wymaga drobnych poprawek, dlatego że na ten moment możemy po USB podpiąć jeden monitor w czasie rzeczywistym do komputera. To jest I trochę to też uciążliwe. nie jest tak, że w czasie rzeczywistym, bo jak robisz jakąkolwiek zmianę w S-Control, to tą zmianę musisz najpierw wczytać, przez co monitor się wyłącza, resetuje DSP i dopiero po czasie słyszysz tą zmianę. Nie jesteś w stanie w real time słuchać i kręcić potencjometrem od equalizera. Nie słyszysz tej zmiany, jej nie ma, ją trzeba wczytać najpierw. Jest to trochę uciążliwe, aczkolwiek robimy to raz, dwa i zapominamy o tym w ogóle, że takie coś trzeba zrobić. Ale mogliby to poprawić. Mogliby. To i to, żeby dwie paczki naraz mogły działać podpięte po USB. Szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład chciałoby się z takich Adamów zrobić Dolby Atmosa, no to byłoby bardzo uciążliwe, aby każdą paczkę po kolei przepinać, podpinać, sprawdzać, poprawiać. Biegać, skakać, latać, pływać. A nie, a to jednak nie tak, to tu. No jest to problematyczne, powiedzmy sobie szczerze. Jakby wszystkie można było spiąć w jakąś sieć, gdzie jest zresztą zapowiedziana możliwość rozszerzenia tych monitorów o port sieciowy, to jakby można było taką ilość monitorów jak w Dolby Atmosie spiąć po sieci RJ-ką, 4,5 do S-Controla, no to byłoby świetne, bo wtedy możemy wszystkimi monitorami sterować sobie na bieżąco. Jeszcze warto byłoby wspomnieć o konstrukcji tych monitorów, tak? Są to monitory trójdrożne z autorskim przetwornikiem dla tonów wysokich, wstęgowym przetwornikiem S-Art. Generalnie w Adamach, co by nie mówić, że ich nie lubiłem, to akurat wstęga w nich mi się zawsze podobała. X-Art był bardzo fajny, fajnie przekazywał górę pasma. S-Art jest godnym następcą tego, bardzo dopracowanym. Oprócz tego mamy przetwornik od środkowego pasma, 4-calowy i 9-calowy przetwornik od dołu. Przetwornik środkowy działa w swoim falowodzie, aby dyspersja pionowa i pozioma były jak najbardziej prawidłowe. I to samo tyczy się S-Arta wstęgi, która też działa w swoim falowodzie. Z tyłu mamy, to jest istotne, wejście XLR analogowe, po którym wprowadzamy sygnał, oraz wejście i wyjście AS3 cyfrowe. Więc jeżeli posiadamy konwerter, interfejs bądź jakiekolwiek inne urządzenie, którym możemy dźwięk wprowadzić do monitorów, które posiada AS-a, to możemy użyć takowego, co pozwoli nam uniknąć dodatkowych, czasem zdarzających się zakłóceń ze strony prądu. Po prostu. Nie pierdol, magister. Jeżeli chodzi o wagę, tak jak mówiłem, 25 kg, ponad 50 cm wysokości, blisko 40 cm głębokości i 30 cm około trochę ponad szerokości, więc są to duże monitory. Nie są to monitory przeznaczone do home recordingu, chociaż jeżeli ktoś ma dużą pracownię, to jak najbardziej nie jest to przeciwwskazane, żeby ich używać. Tak, do kawalerki ich nie zmieścisz. No do kawalerki ich nie zmieścisz, ale są to duże monitory, tak? Teoretycznie powinno się pracować na nich z odległości 3 metrów. Ja mam je od swojej głowy z 1,5 metra, metr. No, z 1,5 metra. Z 1,5 to będzie. 1,5 metra. I mi pracuje się na tym bardzo dobrze. I szczerze, na ten moment nie zamieniłbym ich na nic innego. Jak najbardziej jestem na tak. No, tanie nie są, No ale to chyba S-klasa też nie jest tania. Duży minus, to cena jest. Czy ja wiem, czy to jest minus? Wiesz, no za jakość trzeba zapłacić, nie? Monitory, które testowaliśmy wielkościowo i możliwościowo też tanie nie były. Mhm. Patrząc na cenę, a to, co prezentowały sobą, tutaj cena nie zaskakuje. Te monitory są niewiele droższe, jeżeli chodzi o cenę za sztukę, są niewiele droższe od Solo 6. A naprawdę robią robotę. Niesamowitą robotę. Z technicznych aspektów nie wiem, czy coś jeszcze warto dodawać, skoro reszta będzie w recenzji. Co myślisz, Adrian? Myślę, że tu możemy skończyć. Też tak myślę. To w takim razie do zobaczenia w następnym filmiku.
prawdopodobnie o konwerterach i interfejsach, gdzie będziemy wyłuszczać się na temat tego, jak istotnym elementem jest wybór prawidłowego i dobrego konwertera bądź interfejsu do home recordingowego studia. Do zobaczenia. Siemano. Więc, nie, Solo 6 para kosztuje tyle co jeden ten. To jednak są sporo droższe. A, tu matematyka mi nie zadziałała, ale wiecie, to ten wiek już, że można zapomnieć paru rzeczy.